Pamiętam, jak w liceum uczyliśmy się o sztuce modernizmu, w której odbijała się atmosfera końca wieku XIX. Zanim zdążyłem ją dobrze zrozumieć, wiek, w którym się urodziłem, skończył się także. Nie wiedziałem wtedy jeszcze, że Stanisław Krupowicz napisał utwór na koniec tego stulecia, w którym mierzy się ze spuścizną wieku XX. Utwór zatytułowany, jakżeby inaczej, Fin du siècle. Koniec wieku. Spotkaliśmy się, pamiętam, z Andrzejem Chłopeckim w restauracji europejskim, w hotelu europejskim. I on mi zaproponował, przygotował właśnie taką konferencję muzykologiczną pod tytułem Fin du siècle. To miało się odnieść do końca XX wieku i żebym tam jakiś referat napisał. Na co ja powiedziałem, że wiesz, no referat to niechętnie, ale jeżeli chcesz, to mogę to jakoś muzycznie spróbować odnieść się do tego tematu. No i na tym stanęło, że ja napiszę utwór. Jeśli chodzi o sam pomysł na utwór, to pomyślałem sobie, no rzeczywiście koniec wieku się zbliża i może warto zrobić takie resume tego, co się w tym XX wieku wydarzyło. 12 technik postanowiłem uporządkować w ten sposób, że uprzednio napisałem kanon w kwarcie i kwincie w c-moll, normalny, barokowy. Tam oczywiście modulował, także on używał wszystkich 12 dźwięków, no i poobcinałem łebki nutą. Na miejsce tych główek wstawiałem całe jakieś takie kilkutaktowe czy kilkunastotaktowe fragmenty napisane którąś z tych 12 technik. No i w ten sposób się utwór skomponował. Fin de siècle to tak naprawdę kalejdoskop technik muzyki XX wieku, bardzo precyzyjnie rozpisany. Myślę, że dla słuchacza ta przemienność nie będzie zbyt łatwa do śledzenia, ale jest to utwór bardzo efektowny. Okazało się, że nie taki diabeł straszny. Wiek XX się skończył, przyszedł wiek XXI, żyjemy dalej. Fin du siècle Stanisława Krupowicza to nie tylko żywa pamiątka tamtych rozważań na koniec XX stulecia, to także wciąż aktualna refleksja nad muzycznymi przemianami wieku XX, który akurat dla muzyki był całkiem niezły.